Szanowni Państwo, normalnie emocje sięgają zenitu. Znajdujemy się w Górach Izerskich, gdzie powstaje nasza marka inspirowana naturą, inspirowana technologią, a także inspirowana ludźmi. Nasza duma narodowa. Pomimo tak wielu kłód rzuconych pod nogi, z tak skromnym budżetem wynoszącym niespełna 600 milionów złotych, ona już tu jest i jako jeden z pierwszych twórców motoryzacyjnych mam ogromny zaszczyt, a także niewątpliwą przyjemność zaprezentować Wam Geely Starray EMI. Odkładając żarty na bok, cholera jasna, szkoda, że tym naszym chciwym nicponiom nie udało się dogadać z Geely. Nawet jeśli miałby być to sam hub produkcyjny, to chociaż trochę ludzi miałoby fajną pracę. Ale jak to się mawia, nie ma tego złego. Jest teraz ekstra zastrzyk gotówki, 4,5 miliarda złotych z KPO na rozpustę i swawolę. I teraz rozmowy trwają z tajwańskim Foxconnem, ale co z tego wyjdzie, to nawet wróżbita Wileusz nie wie. Tak czy srak, jedziemy teraz z zestawem ciekawostek barowych. W przypadku chińskich marek rodacy mają słuszne obawy, czy nie zwiną one żagli szybciutko z naszego rynku i nie zostaną z przysłowiową ręką w nocniku. Z tego co zauważyłem w sekcji komentarzy na przeróżnych portalach społecznościowych, to w kontekście Geely tego nie ma. Czy wynika to, że Geely Auto funkcjonuje od 1997 roku? Raczej nie. Zakładam, że dużą rolę tutaj odgrywa portfolio posiadanych marek, chociażby takich jak Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Lynk & Co oraz Zeekr, a także ich zasięg globalny. Plus ta nasza totalna sympatia do Volvo, myślę, że dokłada nielichą cegiełkę zaufania. Nie wiem, czy wiecie, ale od 17 lat Polacy najchętniej wybierają model XC60 w segmencie premium. Jest to absolutny bestseller rynkowy. Poprzeglądałem, jak wypadają wozy Geely w testach bezpieczeństwa i to jest naprawdę wysoka półka. Ostatnio byli z tym modelem na testach we Francji, m.in. uderzenia bocznego z prędkością 60 km na godzinę w kontakcie ze sztywnym słupem i komórka pasażerska pozostała nietknięta. W ogóle to oni mają filozofię, bezpieczeństwo przede wszystkim. Zdaje mi się, że gdzieś już to słyszałem. Kiedy zadebiutowało Geely w Polsce? Ano miało to miejsce w lipcu roku ubiegłego. Odpowiada za to Jamil Motors Poland. Obecnie mają 19 salonów sprzedaży, a do końca tego roku ma być ich 26. Bez bicia trzeba przyznać, że całkiem żwawo zapełniają mapę Polski. Zapytacie, czcigodny wąsaczu, a jak tam kondycja sprzedażowa? Mają najlepsze pierwsze półrocze w historii marki. Opędzlowali globalnie ponad 1 420 000 aut, a eksport prawie 475 000, co przekłada się na wzrost o 158%, rzecz jasna względem pierwszego półrocza 2025 roku. Lody eksportowo kręcą pojazdy typu NEV, czyli New Energy Vehicles, które odpowiadają za niemal 278 000 egzemplarzy. Tutaj księgowi w swoich kajecikach odnotowali, że hybrydy typu plug-in, takie jak tutaj, a także pojazdy elektryczne odpowiadają za 59% szanownego eksportu. Czy mają mocną ofensywę w Europie? W zaledwie 45 dni rozpoczęli działalność na 7 nowych rynkach, na przykład w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii oraz Belgii, a ich flagowe modele EX5 oraz Starray EMI są już dostępne w ponad 20 krajach Europy. A teraz nasze ziemie, te ziemie. Zarejestrowaliśmy w samym czerwcu tego roku 216 sztuk, a licząc od stycznia do czerwca włącznie 717. Ptaszki ćwierkają ćwir, że w lipcu może być wynik około 300. Cytując siarę, mają w Geely rozmach skurwisyny.
pierdyknęli swoją sieć satelit na niskiej orbicie okołoziemskiej. Dacie wiarę? Wedle najnowszych danych, jakie udało mi się znaleźć, mają ich obecnie 72, a docelowo ma być 240. Jeszcze na trzecią nóżkę dodam, że Geely rozpoczęło współpracę z Fordem w fabryce w Walencji w Hiszpanii, co oczywiście przełoży się na szybszą ekspansję marki w Europie. 34% udziałów ma Geely, a 66% ma Ford. Moc przerobowa fabryki to ponoć 500 000 aut rocznie, a pierwsze egzemplarze mają zjechać już w 2028 roku. I to jest koniec ciekawostek barowych. Chylę czoło przed filozofią logo Geely. Mamy tutaj 6 elegancko ułożonych płytek gresowych, do których zostały użyte krzyżyki, dzięki czemu mamy równą szerokość fugi na całej układanej powierzchni. Tym samym marka oddaje cześć i chwałę budowlańcom. No nie oszukujmy się, bez ich pracy nasza cywilizacja nie mogłaby funkcjonować. A tak już całkiem serio, to 6 figur geometrycznych w chińskiej kulturze symbolizują pomyślność, ponadto przecinające się linie symbolizują globalne ambicje firmy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak każdy współczesny, estetyczny, elektryczny SUV, w którym dominują gładkie powierzchnie, ale jak zaczniemy mu się nieco dłużej przyglądać, to jesteśmy w stanie dostrzec kilka atrakcyjnych smaczków, a także funkcjonalnych. Wydawać by się mogło, że tutaj mamy również najmodniejszy oświetleniowy zabieg stylistyczny, czyli pas LEDowy biegnący po całej szerokości nadwozia. Otóż nie. Pomiędzy reflektorami znajduje się pas dekoracyjny, który po zewnętrznych częściach został ciosany toporem, który fajnie nawiązuje do pasków wielopoziomowych LEDowych w lampionach. Co więcej, maska wraz z reflektorami, a także przednim zderzakiem nie tworzą takiej jednolitej, gładkiej bryły. Góra jest wyodrębniona, przez co mamy drapieżny wygląd. Przyjemne dla oka są te 3 listwy dekoracyjne w kontrastowym kolorze amelinowym, które zintegrowane są ze światłami przeciwmgielnymi. Koniecznie zwróćcie uwagę, że tutaj są prawdziwe wloty powietrza, a nie atrapowicze. Ten lakier zwie się Supersonic Green i jak prawią pismaki marki, inspirowany jest brazylijską Amazonią i jest po prostu wspaniały. A jak sobie przypomnę dominujące lakiery na naszych drogach, czyli czarny, biały, szary oraz srebrny, to jest zjawiskowo olśniewający. I co istotne, nie wymaga on dopłaty, zresztą jak żaden inny lakier. Nie mamy tutaj żadnych stylistycznych uniesień, od taka klasyka. Chromowana listwa wokół okien, subtelny spoiler, delikatnie opadająca linia dachu, czarne plastikowe osłony nadkoli, atrakcyjne 19-calowe felgi. W tym miejscu warto wspomnieć, że w podstawowej wersji zwanej Pro są 18 we wzór wirnika. Czy może być lepiej? No nie wydaje mi się. Jest fizyczna, użyteczna, bezpieczna, prawdziwa klamka do otwierania drzwi. Proszę bardzo. Auto mierzy na długość ponad 4,7 metra, na szerokość ponad 1,9 metra, na wysokość prawie 1,7 metra, z kolei wielebny rozstaw osi to prawie 2,8 metra. Prześwit bez obciążenia 172, a z obciążeniem 150 mm. Masa własna pojazdu tej topowej wersji wyposażenia Max 100 1770 kg, a ładowność jak na chińskie standardy solidna 435 kg. Bateria typu LFP mierzy 18,4 kWh i gwarantuje nam zasięg do 83 km na samym prądzie. Powiem tak, w idealnym świecie mogłaby być nieco większa i gwarantować nam ten zasięg 100 z plusem, ale mamy tutaj funkcję V2L, czyli zasilimy pole biwakowe, dom czy też inny pojazd elektryczny. Przyjmie prąd przemienny AC 6,6 kW i stały DC 30. Ptaszki ćwierkają ćwir, że może on łyknąć na szybkim ładowaniu nieco więcej. Później to szczegółowo sprawdzimy. Przywykłem, że w chińskich autach zawsze brakuje jakichś danych w specyfikacji, którą dostajemy do ręki i tutaj nie wiemy, jaką on ma pojemność zbiornika paliwa, aczkolwiek jest to 51 litrów. Kończąc ten wątek, nie sposób o tym nie wspomnieć, że wóz ma bardzo solidny współczynnik oporu aerodynamicznego wynoszący 0,288. No i dobra, idziemy oglądać 4 litery.
Hej DeepSeek, stwórz nam 4 litery naszego Geely na wzór Porsche Cayenne, ale żeby nie było identyczne, żeby były jakieś minimalne różnice. Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Wyodrębnioną część spoilera dachowego na światło stop, eleganckie nawiązania stylistyczne do przednich świateł, aczkolwiek tutaj już się nie mogli oprzeć panującej modzie. Dominują gładkie kształty, nie mamy tutaj tandetnych atrap, począwszy od wylotów powietrza, końcówki układu wydechowego, aż po tylny dyfuzor. Z najistotniejszej kwestii nie możemy mieć tutaj w opcji haku holowniczego, muszą wystarczyć nam relingi dachowe do transportu rowerów, tudzież sprzętu na zimowe szaleństwa. Z reguły się czepiam, że producenci nie chowają tylnej wycieraczki pod spoiler dachowy, ale tutaj absolutnie tak się nic nie dzieje, że fajnie, że jest. Elektryczna klapa bagażnika jest tylko w wyższej wersji wyposażenia. Nie mamy tutaj otwierania za pomocą gestu stopą, a szkoda. Rzekomo jest tu najniższy próg załadunku w klasie oraz największy otwór bagażnika. Niestety nie mogę tego zweryfikować, gdyż to jest tak trudne jak wysłuchanie 5-minutowego przemówienia pani poseł Żukowskiej. Do dyspozycji mamy 428 litrów, a pod podłogą jest ekstra pensja 100. Jeśli natomiast złożymy oparcie tylnej wersalki, która dzielona jest w proporcji 40/60, wówczas do dyspozycji mamy imponujące 2065 litrów. Z dobrodziejstw jest roleta, którą możemy wygodnie schować pod podłogą bagażnika. Są 2 haczyki na siatki z zakupami, lampka po lewej stronie. No i co? Dominują tutaj wewnątrz twarde plastiki, które rysują się od samego patrzenia, jak niemal w każdym współczesnym aucie. A tak się prezentują tutaj 2 kabinówki. A pod maską znajduje się Wasz ulubiony 1,5-litrowy 4-cylindrowy motor benzynowy o astronomicznej mocy aż 99 koni mechanicznych i 125 Nm. Zobaczcie, jakie mamy tutaj fajne teleskopy, jak w Toyocie. Co ciekawe, ten łobuz może pochwalić się sprawnością cieplną wynoszącą ponad 44%, a jest to wynik nie w kij dmuchał. Do głównego tańca jest motor elektryczny o mocy 217 koni i 262 Nm. Łączna moc układu to 262 konie i dokładnie tyle samo Nm. Cało to dobro trafia na koła przednie za pomocą automatycznej przekładni zwanej 1DHT. To co, zapraszam teraz na pokład, ale najsampierw posłuchamy, czy drzwi zamykają się z należytą kulturą. Są lekkie, ale kultura jest. Jak dla mnie połączenie koniakowego wnętrza z zielonym lakierem jest absolutnie najlepsze z możliwych i nawet nie zapraszam do dyskusji. Tytułem wstępu jeszcze napomknę, że koniakowe wnętrze dostępne jest tylko w topowej wersji wyposażenia. W podstawie jest takie bladoczarne lub jak kto woli szaro-czarne. Góra jest miękko-twarda, cała okolica podłokietnika jest miękka, dół z kieszonką wiadomo, że jest twardy. Prostota, elegancja, ładne przyszycia, estetyczna klamka w towarzystwie głośnika, bardzo oryginalny selektor do otwierania szyb, tudzież zamykania. Cytując producenta, największa przestrzeń w swojej klasie. To jest trudne do zweryfikowania, aczkolwiek 1,75 m siedzi tutaj ze sobą jak polityk na kilku stołkach w spółkach Skarbu Państwa. Miejsca w każdej płaszczyźnie jest pod dostatkiem. Nad głową, na kolana oraz na stopy. Kąt oparcia wersalki nie jest regulowany, aczkolwiek jest on pod przyjemnym kątem takim leżankowym. Zagłówki są miękkie, jak również podłokietnik. Nie wbija nam się w łokieć tutaj żaden plastik. Kolana nie wiszą, długość siedziska jest odpowiednia, podłoga jest cała płaska, przednie fotele są całe miękkie. No podróżowanie tutaj to czysta przyjemność. Cóż my tu mamy z dobrodziejstw? Konkretnych rozmiarów okno dachowe, lampki sufitowe, izofiksy na skrajnych siedziskach, które są schowane za tymi obrzydliwymi plastikowymi klapkami, które psują ładny wygląd tylnej wersalki. Są 2 nawiewy, 2 porty USB typu C dla młodzieży oraz typu A dla grzybów, takich jak ja, oraz skrajne siedziska są dwustopniowo ogrzewane i mamy jeszcze tutaj półkę na odłożenie ładującego się smartfona.
Czego mi tutaj brakuje? Haczyków na ubrania przy uchwytach dachowych, regulacji wersalki przód, tył, a także regulacji kąta oparcia. Co więcej, nie mamy tutaj przybicia do bagażnika, przez co nie będziemy mogli transportować łopat do elektrowni wiatrowych. Patrzcie to, jest tutaj instrukcja, że nie możemy przewozić kubków, tylko butelki z zakrętkami. Doprawdy coś pięknego. Bezprzewodowe słuchawki mam w kieszeni i auto samo się otworzy, gdy tylko się do niego zbliżę, a jeśli się oddalę, wówczas samo się zamknie. Co więcej, tylko na klamce kierowcy znajduje się staroświecki, wspaniały przycisk wspomagający. Gdy autu nie ufamy, możemy na przykład wymusić jego zamknięcie. To jest adresowane do takich ludzi jak ja, którzy przeliczają wypłaconą gotówkę z bankomatu. Drzwi przednie wykonane są bez faworyzowania i zresztą nie muszą, skoro tylne są zrobione porządnie. Mamy tutaj zestaw selektorów oraz pokręteł do obsługi, lusterek zewnętrznych, otwierania tudzież zamykania wszystkich szyb, jest centralny zamek oraz blokada otwierania szyb. Aha, i jeszcze w części środkowej jest ekstra głośnik. Fotel kierowcy z pamięcią ustawień dla 3 driverów regulowany jest w prądzie w 6 kierunkach, a pasażera w 4. Oba są 3-stopniowo ogrzewane oraz 3-stopniowo wentylowane, ale nie mamy tutaj masaży. Co ciekawe, mamy głośniki w zagłówku tylko do odtwarzania połączeń telefonicznych, a także wskazań z nawigacji. Chodzi o to, że cały zestaw audio się nie drze, kiedy mamy skręcić w prawo, a kiedy w lewo i też co mamy kupić na obiad. To jest bardzo fajny i użyteczny gadżet. Fotel 9-warstwowy, pomimo że nie ma regulacji odcinka lędźwiowego, jest naprawdę bardzo dobry. Spędziłem w nim cały dzień i nie ściągano mnie przysłowiowo z krzyża. Co więcej, wygląda wyśmienicie, ma dobre podparcie boczne pleców. Dałbym mu naprawdę wysoką notę, gdyby miał jeszcze wysuwaną długość siedziska. Widoczność w aucie w każdym kierunku jest naprawdę bardzo dobra. Na szczególną uwagę zasługują wąskie słupki A, w których są nawiewy do odparowywania szyb bocznych. Działa to naprawdę nad wyraz dobrze. Ja dobrze wiem, że tutaj na pokładzie są plastikowe krowy, nielubiane przez wielu klientów. Sam za nimi również nie przepadam, aczkolwiek spasowanie oraz feeling premium jest tutaj na naprawdę fajnym poziomie. Szarpałem tutaj wszystko jak ostatni neandertalczyk i jest to klasa przez duże K. Ilość miękkich materiałów, eleganckich wykończeń jest całkowicie nieadekwatna do tego, do czego przyzwyczaił nas europejski, amerykański czy też koreański przemysł motoryzacyjny. W górnym centrum dowodzenia mamy przycisk od wzywania pomocy, od świateł awaryjnych, jest selektor do obsługi rolety oraz okna dachowego, a także są 2 lampki. Szkoda, że osłony przeciwsłoneczne nie są przesuwane na bok i za tą pustą przestrzeń, w której powinien być schowek na okulary, należy się zakład karny. Head-up jest dobry i czytelny, wyświetla prędkość, ograniczenie prędkości oraz wskazania z nawigacji. Jest wszystko co trzeba. 10- i 2-calowe cyfrowe zegary są niemal identyczne jak w każdym współczesnym aucie. Do wyboru mamy tryby jasny oraz ciemny. Możemy oczywiście regulować też ich jasność. Są owszem czytelne, ale niektóre ikonki mogłyby być większe, bo jest dużo niewykorzystanej przestrzeni. Personalizacji tutaj żadnej nie ma, zmieniamy tylko to, co jest wyświetlane po prawej stronie. Do wyboru mamy 5 zakładek, którymi steruje się trochę w idiotyczny sposób, bo najpierw musimy wcisnąć ten przycisk i dopiero tutaj później lecimy po zakładkach. Dużo wygodniejsze by było, gdyby to hulało za pomocą jednego przycisku. Dwukolorowy, 3-stopniowo podgrzewany wieniec ma kształt, którego nie lubię, mianowicie mocno jest spłaszczony u góry, a także u dołu, ale co istotne, jest regulowana kierownica w 4 płaszczyznach, co nie jest wcale takie oczywiste w przypadku chińskich aut. Ma za to wyśmienity i bardzo oryginalny zestaw przycisków, który jest w kontrastujących ramkach w kolorze drogiego kruszca, jakim jest Amelinium. Lewy kciuk odpowiada za obsługę tempomatu i za przypisaną funkcję ulubioną. Jest to najważniejszy przycisk w aucie, ale opowiem Wam o nim nieco później. Z kolei prawy kciuk odpowiada za wywołanie dyskusji z naszym autem, częściową obsługę cyfrowych zegarów, a także za obsługę audio. Sterowanie głosowe działa naprawdę dobrze, z wyjątkiem niektórych adresów w nawigacji. Jestem. Zamknij wszystkie szyby. Dobrze. Otwórz okno dachowe. Dobrze. Jestem tutaj. Ustaw klimatyzację na 22 stopnie. Dobrze. Mów.
włącz wentylację fotela kierowcy. Dobrze. Słucham. Nawiguj do Geely Biacomex Białystok. Ci, co mnie oglądają, zapewne dobrze wiedzą, że ja nie przepadam za tabletyzacją, ale w kontekście tego ponad 15-calowego dotykowego centrum dowodzenia to cisną się na usta same superlatywy, aczkolwiek znalazłem już kilka niedociągnięć. Personalizacja ekranu głównego nie ma większego sensu. Nie możemy tutaj dodać więcej skrótów, możemy tylko te usunąć bądź zmienić ich kolejność. Sterowanie światłami wymaga przegrzebywania się przez czeluści menu. Co więcej, później trzeba suwakiem potwierdzić swój wybór. Cholera jasna, ja chcę włączyć tylko światła przeciwmgielne, a nie detonować bombę, żebyś mnie pytał, czy jestem pewny swego wyboru. Nie ma tutaj w tapetach płonącego kominka jak w Tesli, żeby się ogrzać w zimę. Jest to naprawdę konkretnej klasy skandal. Działa on bardzo płynnie, jest intuicyjny, czytelny, ma polskie menu. Może brzmi to idiotycznie, ale testowaliśmy wiele chińskich aut, które tego nie miały. Jest bezprzewodowy Apple CarPlay oraz Android Auto i co istotne, jest zawsze pod ręką ten zestaw skrótów. Są dobrej jakości kamery 360, sami zobaczcie. Rzut z boku, drugi bok, rzut tył. Są opcje personalizacji, które ułatwiają nam życie. No naprawdę szafa gra. Pod tabletem mamy tackę na 2 smartfony z ładowarką indukcyjną, aczkolwiek nie wiem jakiej jest mocy, ale telefon pod pełnym obciążeniem pomalutku ona ładowała. Gdybyście się chcieli czepiać, że nie mamy tutaj chłodzenia, to ustawiając te 2 nawiewy na telefon, chłodzi to tak jak żadna inna. Serio, nie wiem czy było to celowe czy też nie, ale działa zajebiście. Ten panel z selektorami, pokrętłem oraz przyciskami sprawia wrażenie przez te wzorki, jakby był cały czas brudny. Pedanci tutaj będą chorzy, serio. To tak, mamy selektor od intensywności pracy jednostrefowej klimatyzacji, regulacji temperatury, jest tryb auto, grzanie przedniej szyby, włączanie oraz wyłączanie klimatyzacji, obiekt zamknięty. A te pokrętło jest od głośności audio oraz od, zobaczcie, od oświetlenia ambiente. Mamy kilka trybów, powiązane z trybem jazdy, pulsujący gradient, tonację dwukolorową, czy też jednolity kolor. Dalej mamy 2 uchwyty na napoje i konkretnych rozmiarów schowek w podłokietniku, który nie skrywa żadnych dobrodziejstw. A pod pływającą konsolą, tak jak z tyłu, są 2 porty USB typu A oraz C oraz gniazdo 12 i jak na Megusta te krawędzi półki mogłyby być nieco wyższe. Absolutny hit to jest schowany haczyk na siatkę z niewielkimi zakupami w schowku przed pasażerem. A dlaczego niewielkimi? Bo jego udźwig to tylko 2 kg. To moja pierwsza styczność z nagłośnieniem marki Fly Me Sound i powiem tak, nawet audiofil będzie usatysfakcjonowany. Mamy tutaj 16 głośników, w legitymacji wpisane 1000 W i przypominam, że jest prywatny głośnik w zagłówku kierowcy. Ja naprawdę nie wiem, czy nie jest to aby najlepszy system audio w tym przedziale cenowym. Bez cienia wątpliwości jeden z mocniejszych punktów wyposażenia tego wozu. Dobra, a jak jeździ katalogowe 166 900 zł? Jedziemy się przekonać. Meldujemy się na naszym stałym odcinku pomiarowym, gdzie za moment sprawdzimy kolejno wyciszenie, konsumpcję paliwa oraz przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w najczarniejszym z czarnych scenariuszy, czyli z rozładowaną baterią. Tryb hybrydowy mamy zapięty, który zalecany jest na dłuższe trasy. Na tempomacie mamy 90 i mierzymy wyciszenie. No i dobra, mamy minimum 60,7 dB, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czy jest to fenomenalny, dobry, czy też kiepski wynik. Standardowo zamieszczamy tabelkę z wynikami ostatnio testowanych aut. Pękło pomiarowe 10 km, a konsumpcja szanownego, bardzo drogiego paliwa to 6,2 litra na setkę. Producent obiecuje nam pierwszą setkę w 8,1 sekundy. Jak na deklarowane 262 konie mechaniczne i tyle samo newtonometrów, to tak średnio bym powiedział. Sprawdzimy to dla 2 trybów, elektrycznego oraz trybu moc, w którym do tańca porywany jest zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny. Przypominam, że mamy niemal rozładowaną do zera baterię, także myślę, że będzie ciekawie. Tryb elektryczny, klimatyzację wyłączamy, trakcja jest wyłączona. No i dobra, jedziemy.
Ależ dźwięki jak w Toyocie. Wynik to 8,64 sekundy, czyli tak naprawdę niewiele odbiega od deklaracji producenta. A teraz sprawdźmy, jak to jest w trybie moc. Ale dźwięki zdradzają nam, że będzie ostro. Uwaga. No, chyba jest delikatna różnica. Na moje oko będzie minimalnie lepiej. Mam niezłe wyczucie, jest nieco lepiej, 8,42, aczkolwiek dalej brakuje do deklaracji producenta. Kontynuujemy zabawę w trybie moc, sprawdzamy 80 zł 20, takie klasyczne wyprzedzanie prawym pasem, kółka różańcowego, wiadomo, na lewym. No i ogień. Oczywiście żartowałem z tym wyprzedzaniem prawym pasem. Wynik to 6,22 sekundy. Koledzy po fachu mówili, że kiedy jedziemy na tempomacie, to wóz jeździ od lewej do prawej jak pijany zając. No nie wiem, jak na moje gusta, to on bardzo mało wypił. Zobaczcie, jak auto trzyma w pasie. Jedziemy na prostej, jak po sznurku. Teraz mamy łuk. Proszę bardzo. Kurczę, ten zając to chyba tylko lampeczkę wina wypił. Albo pół. Tempomat teraz mamy ustawiony na złoty 20 i znów jesteśmy w trybie hybrydowym, kurza melodia. W tym przypadku mamy minimum 61,4 dB. Pękła pomiarowa dyszka, a konsumpcja przy 120 na tempomacie to 7,7 litra na setkę. Jesteśmy pod Lidl, jest drogi. Baterię mamy teoretycznie pustą. Będziemy się ładować do pełna na szybkiej ładowarce. Zobaczymy, ile nam czasu zejdzie oraz jaki maksymalnie prąd przyjmie. Po 48 minutach szczuplejsi o niespełna 37 zł mamy upragnione 100% baterii. Ładując się na szybkiej lidlowskiej ładowarce, koszt pokonania 100 km to 44 zł z hakiem, a więc Lidl jest drogi. Baterię mamy naładowaną na 92%, klima jest wyłączona, zapinamy tryb moc i sprawdzamy, czy będzie miało to wpływ na osiągi. Najlepszy czas, jaki uzyskaliśmy na rozładowanej baterii, to 8,42 zdaje się. No to sprawdźmy. Jakby ciutkę lepiej. A może to tylko złudzenie? Jak widzicie, najlepszy czas, jaki uzyskaliśmy z pełną baterią, to 10,13 sekundy. Prąd jest bardzo ciężki i stąd raczej wynika ta różnica. Zanim jakiś niedzielny ekspert w sekcji komentarzy wyjedzie nam z hasłem, że hybryd typu plug-in absolutnie nikt nie kupuje, to zalecam spojrzeć w twarde dane, z których wynika. Ponad 31% rodaków decyduje się na plugina, wybierając auto jakiejkolwiek marki z państwa środka. A w ogólnym rankingu rejestracji nowych samochodów osobowych pluginy mają 8% udziału w rynku i on stale rośnie. Wiadomo, że ten typ napędu nie jest dla każdego. Punkt pierwszy, bezdyskusyjnie, obowiązkowo musisz się mieć gdzie codziennie ładować, wystarczy do tego zwykłe gniazdko. Punkt drugi, równie ważny co punkt pierwszy, musisz być statystycznym europejskim kierowcą, który codziennie pokonuje niewiele kilometrów. Punkt trzeci, patrz punkt pierwszy oraz punkt drugi. I teraz przechodzimy do arcyistotnej kwestii, ile ten wóz pokona kilometrów na samym prądzie, bo obiecują, że pokona do 83. Wyjeździłem dwie baterie od 100% do teoretycznego zera, a to dlatego, że zero to jest tak naprawdę zasięg kilometrów. On sobie zostawia zawsze taki bufor, powiedzmy około 20%. No i w obu tych wariantach tłukłem taki cykl, że
miasto oraz trasa na krajówce jednojezdniowej zgodnie z ograniczeniami prędkości. Była to jazda spokojna i 2 razy pokonałem więcej niż deklaruje producent. Uprzedzam, zrobiłem to bez żadnych masochistycznych zapędów, bez żadnych ograniczeń w imię walki o każdy kilometr zasięgu, ale oczywiście znajdą się tacy, którzy zrobią o połowę mniej albo i jeszcze mniej, no ale nie każdy zamiast stopy ma cegłę gotycką. Zdaje się, że przy prezentacji wnętrza wspomniałem o najważniejszym przycisku znajdującym się na kierownicy, który może być konfiguracją napędu, w której to możemy wyłączyć irytujących nas asystentów. Tak zwane must have, bo idzie zwariować z monitorowaniem uwagi kierowcy. Jest to wyjątkowo wredny wrzut na dupie. I jeszcze dorzuciłbym zapobieganie zjazdowi z pasa ruchu na drogach, w których nie widać linii. Jak się mijamy z większymi autami, to chce dosłownie nas zabić. Żeby nie było, ja w tym miejscu nie winię Geely, tylko tych, którzy wymagają, żeby auta były w te systemy wyposażone. A reszta? Tempomat adaptacyjny jest bardzo dobry. Rozpoznawanie znaków drogowych powiedziałbym, że działa tak różnie. Ostrzeganie o otwarciu drzwi, jak również ostrzeganie o ruchu poprzecznym działa naprawdę fajnie. Ponadto on dodatkowo jeszcze nam tutaj miga ostrzegawczo oświetleniem ambiente. Co ja bym poprawił w tym aucie? Z pewnością oświetlenie LEDowe. W tej kwestii większość Chińczyków mocno odstaje od Europejczyków. Układ kierowniczy, zawieszenie. Zdaje się, nie wspominałem o tym, że z przodu mamy kolumny MacPhersona, a z tyłu wielowahacz. No jaśnie Państwo, cały ten układ napędowy sprawia wrażenie do bólu poprawnego z naciskiem na komfort podróżowania. Z wyjątkiem mocnego ciskania, kiedy to odzywa się duch Toyoty i zaczyna się to jednostajne wycie, które organoleptycznie wydaje się minimalnie mniej uciążliwe. Mamy tu do wyboru 3 tryby jazdy: elektryczny, hybrydowy oraz moc. Szczerze, to ten ostatni nieco psuje mi krajobraz. Ja nie będę kwestionował tego, że tutaj nie ma 262 koni mechanicznych, bo może i są, ale sprawiają wrażenie ospałych, a także zmęczonych, co zresztą dosadnie pokazały pomiary przyspieszenia. Starray EMI najlepiej odnajduje się właśnie w takiej spokojnej jeździe. On jest jak taki klasowy kumpel, którego wszyscy lubią, włącznie z nauczycielami, a i żadnej niewiaście serca nie złamie. Odpalamy tryb elektryczny, tudzież hybrydowy i delektujemy się dominacją silnika elektrycznego, który zapewnia nam jednostajne, gładkie i natychmiastowe przyspieszenie i błogą ciszę na pokładzie, którą przyjemnie może zagłuszyć świetne nagłośnienie. Jeździmy sobie spokojnie w trybie hybrydowym z rozładowaną baterią i jeśli silnik spalinowy wejdzie w rolę generatora prądu, to robi to stosunkowo nieirytująco. Nie jest jak kosiarka o 6 rano pod blokiem. Tutaj układ napędowy robi wszystko, co może, żeby jeździć jak typowy elektryk i fajnie. Jakie tu jest takie prawdziwe średnie spalanie? Odpowiedź brzmi nie wiem, gdyż mam limit kilometrów i nie jestem tego w stanie szczegółowo sprawdzić. Pluginem powinno się jeździć małe dystanse tylko na prądzie, ale pokonaliśmy 180 km w mieście i mieliśmy jeden naładowany pełny zbiornik prądu, a konsumpcja paliwa przy tym to 3,9 litra na setkę. Tylko nie myślcie, że my podczas testu pokonaliśmy 180 km. Nic z tych rzeczy. Tu jest po prostu takie idiotyczne resetowanie przebiegu. Zapomniałbym Wam powiedzieć, mocowanie Isofix jest nie tylko na skrajnych siedzeniach z tyłu, jest również na przednim fotelu. Podsumowując, zabrzmia jak jakiś chinofil, ale na próżno szukać konkurencji w europejskich oraz azjatyckich markach w tych pieniądzach, a wyprzedaże pozostawię bez komentarza. Dużo miejsca, naprawdę bogate wyposażenie, świetne wykonanie, stosunkowo niezły zasięg na prądzie i tanie podróżowanie na krótkich dystansach. Ciśnie się na usta tylko jedno zasadnicze pytanie: gdzie jest mój przelew z żułanami? Cholera jasna. Śliczne dzięki Geely Biecomex za użyczenie auta do testu, a Wam, drodzy widzowie, jeśli podobał się ten film, to koniecznie go podbijcie i zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Sayonara!